A to co? Jakiś malarz coś rysuje? Dr. Black. Odd. The artist, Dr. Black, has added a figure to the scene. Tak, chodzi o tą postać, którą wskazuję teraz kursorem. No bo tam nie ma żadnej postaci, no ale może kiedyś tam była. I ją ten pan zauważył, pogadajmy z nim. Excuse me, can you help? Nie mowa, czy co? O, tu jest element kolorowy, jego jakiś notes. Nie. Nie tutaj chciałem iść, tutaj też jest jaskinia, ale nie w tej siedzi profesor Hardacre. Czy tam doktor. Nie wiem. Tu może go znajdziemy. O, jest latarka. Someone been here. Strange creatures. Widzieliśmy już podobne stworzenie w sąsiedniej jaskini. No pogadajmy z profesorkiem. Hardacre? Professor, so this is where you hide yourself? With the crabs and the fish heads? Is there something you want, Danvers? Is the treasure hidden amongst these rocks? If you look close enough, you can see the signs. About our meeting last night on the harbour wall. Meeting? I didn't meet you, Danvers. We did meet last night. Get lost, Danvers. I've got proper work to do. What can you tell me about the lost Anglo-Saxon crown? Things that are lost are waiting to be found. But what of those precious items that have Chyba been się hidden, powtarza, nie? stashed away for good reason? Should we go looking for treasures we are not supposed to find? Yes, it's just a folk tale, isn't it? It takes skill, understanding, and a strong mind. It's an old land which can be unforgiving to those No, mówiłeś już to samo with w their nocy. eyes closed. Know any local ghost stories? Take that cottage, harbour cottage, that you'll be staying in. Know much about it, do you? Are you saying the cottage? Listen out tonight as you're drifting into To też już mówiłeś. What sounds? You'll know soon enough. They always do. Dobra, cześć facet, bo zaczynasz się powtarzać. Professor? Run along, boy, and play. I teraz wam pokażę tę liniowość, o której wam mówiłem. Jeśli teraz tutaj wyjdę, to nic się nie dzieje, nie? A jeśli wejdę dalej w głąb jaskini i będę próbował stąd wyjść później, to się już coś zadzieje. Taka prawda. It's too dark to see with my own eyes. Patrzcie. I teraz zrobię to samo, co zrobiłem przed chwilą, czyli spróbuję wyjść z jaskini. Not so fast. No i profesorek mnie zaczepił, a wtedy mnie nie zaczepił. Yes, Professor? What's in that package? What package? I saw the station master struggling with it across the fence from Sedgemarsh. Oh, that. Nothing to worry yourself. Just equipment. Archaeology equipment. Maybe. I guess I should go collect it. It'll be waiting at Saxton Station. Run along. Mógłby się już przenieść automatycznie na tę stację, a nie będziemy musieli samodzielnie go prowadzić, albo powinniśmy mieć mapę, żeby w tej chwili móc się przenieść na stację. Bo tak, no to tracimy minutę na tym, na samym dojściu. Panie Jonathanie, mam nadzieję, że
że to pan uwzględni te moje narzekania. Następnym razem pan mapę już funkcjonalną zrobi. Tu nie możemy wejść, szkoda. Tutaj jest ta stacja. No w sumie akurat w tym momencie, bo jeszcze na stacji nie byłem, więc powiedzmy, że dopiero po pierwszym odwiedzeniu na tej mapie by się pojawiała stacja. No ale być powinna. Powinny być te miejscówki. What's To jest ta this? paczka. The Haddon package. I'll open it in private. No od momentu, kiedy Nigel dostaje tę paczkę, się zaczyna robić ciekawiej trochę. Najpierw sobie obejrzyjmy te wszystkie obrazy, później pogadamy sobie z tym panem, którego już spotkaliśmy. To jest zawiadowca stacji, nasz znany z początku gry. Wartime evacuees. Escaping the Blitz. Back in the 40s. Fajne są te zdjęcia, czarno-białe. No, czarno-białe jest cała gra, więc prawie cała. Więc to akurat żadne zaskoczenie, że i zdjęcia są czarno-białe. Ale to jeszcze podkreśla właśnie to, że są stare. Zresztą z czasów wojny tak to wygląda, czy z czasów okolic wojny, może międzywojennych. It appears there's a rival Saxton snapper. The door is locked. No i pogadamy sobie jeszcze z zawiadowcą. Station master. Mr. Danvers, Saxton treating you well, is it? Station master. Do you live in Saxton? That I do. Did the young lady get her purse back? Delivered personally. Oh, well done, sir. What news, station master? I hear Harbour Cottage has a new tenant. Me. Ah, thought it might be. Everything all right, is it? No, not really. There's no power, and And what? I'm not sure. There's something strange in the dark. Something. Look at us spooking ourselves. To jest w sumie dość ciekawa rozmowa, więc radzę być uważnym. Still no trains, station master. No trains today, the spring. Spring tides flood the fens, I know. Nothing wrong with good old legwork. So the train tracks are safe to walk? Well, I didn't say that, but you should be quite safe during the day. Oh, are there night trains? No, but the tracks are different at night. W nocy tory kolejowe nie są już takie same. Is this a station or a museum? A station, of course, but we are proud of our past. I'm guessing your father worked on the trains? Yes, and his father before him. So these photographs are personal to you? When they stay up, What do you mean? blasted things have a habit of falling down during the night. No i to jest ważna kwestia. I imagine this station has a tale to tell. Będzie taka Oh, animacyjka indeed it trochę. does. A right royal treasury of twice told tales. Are any specific to the tracks or these photos? Well, there was the great crash back in the 20s. The old apple train heading for London, back in my father's time. What happened? He was master of this station back then. The apple train ran from Northfield Junction to London, carrying fruit for the local bigwig, Master Gurney. He owned the land around Northfield, and that train. Packed full of ripe apples it was, and his sorting staff. Sorting staff? To sort the apples? That's right, poor souls, paid pennies they were. That train had been running for,
nigh on 30 years when it happened. What did happen, station master? It was the last train that evening, and a foggy night it was. My poor dad was out in the cold at Northfield Junction, waiting to change the tracks. He could hear the train approaching through the fog, so, like he'd done 100 times, he pulled the lever to divert the train on its course, only the lever jammed, stuck fast. My dad swore the fog itself seemed to curl and twist itself around that junction. It was a queer business, no mistake. Go on, station master. Well, my father thought hard, like anyone would in such circumstance. The train would derail when it hit that junction, so he lit his lamp to a fiery red, burning bright in the darkness. Old Tonka, the driver, could spot a red lamp a mile off, normally, with that damned fog. Shouting he was, my poor old dad. That apple train was not slowing for no one. Then it happened. The great engine loomed up out of the fog, and it caught the rails and screamed out its agony. My father threw himself into the reed by the side of the track and watched in horror as the carriages toppled and fell into the river. He could hear the screams of the men on board, men he'd known all his life, trapped on the train as the cargo fell upon him, pushing deeper into that murky water. Oh my God, they drowned? Every one of them. My dad tried to pull them free, but the bodies were What? Please, tell me. beyond hope, smashed to pieces amongst the apples. The sweet smell of apples and the sweet, sickly smell of blood. He only spoke of it once, that same night, in the Bear. A few brandies helped. They always do. Oh boy, that was a night we'd never forget. My poor old dad. Oh, listen to me, getting all emotional. I blame you, sir. Time to get back to work. No i tak, teraz przeanalizujmy. On mówi, że to było w latach 20. I jego ojciec był już po 30 latach służby, stareńki, tak. 30 lat służby, więc no co, musiał mieć 50 lat. Jego ojciec w latach 20. Więc ile mógł mieć on? Zawiadowca 10? Przyjmując, że miał 10, to teraz musiałby... Jakby to był koniec lat 20, no to przypuśćmy... No z 90 lat musiałby mieć. Trochę to dziwne, bo nie wygląda na 90 lat. Bo wiemy, że to są czasy nam współczesne niby. Lucy Rubens miała legitymację ważną od 2007 do 2011 roku. Więc trochę coś się nie klei, coś tu nie pasuje. No ale cóż, wracajmy już do chaty, bo dostaliśmy ten pakunek od Hadena. Zobaczmy, co tam jest w środku. Home, sweet home, for the time being. These gadgets are a mixed bag. Some seem new, others look retro at best. Haden Industries. Wielce szanowny panie Danvers. Szczerze dziękuję za telefon wczoraj wieczorem. To była naprawdę wielka uprzejmość z pana strony. Tym większa, że nadzwyczaj niespodziewana. Pragnę wyjaśnić, że doskonale zdaję sobie sprawę z tego, co pan widział, co ukradł, a także gdzie pan jest. Panowie Harry i Crow nie mogą się doczekać spotkania i chwili, kiedy odzyskają swoje dane, w ten czy inny sposób. Tymczasem może pan uczynić mi kolejną uprzejmość i pomóc w badaniach. Nieczęsto trafiam na tak entuzjastycznie nastawionego do pracy w terenie człowieka. W paczce znajdzie pan nieco przydatnych narzędzi i urządzeń. Niektóre są eksperymentalne i dość niezwykłe, zaś inne proste, choć użyteczne. Proszę pamiętać, że wygląd tych urządzeń może być mylący.
Na przykład dość nieporęcznie wyglądający miernik fluktuacji elektromagnetycznych EMF zawiera znaczne usprawnienia. Sądzę, że będzie pan pod wrażeniem czułości jego pomiarów. Dyktafon również został zmodyfikowany. Dodaje do przesyłki kilka wyjątkowo czułych kaset magnetycznych. Jak powszechnie wiadomo, dyktafony cyfrowe są bezużyteczne przy odczytach EMF. Czasami bardziej przydają się stare, dobre, sprawdzone metody, nie sądzi pan? A skoro tak, to po co na nowo wymyślać koło? Życzę panu powodzenia, panie Danvers. Z niecierpliwością oczekuję sprawozdania. Szczęśliwych łowów, Haden. Radzę nie myśleć o opuszczeniu Saxton. Ma pan zadanie do wykonania, a ja nie lubię, kiedy ktoś mnie rozczarowuje. No ale z drugiej strony, tu jest kwiecień 1978 rok. No to już nie wiem. Będę musiał to sam sobie jeszcze na spokojnie zobaczyć w pierwszym odcinku tę legitymację. W takim razie. Bo jeśli mamy rok 78, to ta historia z latami 20 by nie była już taka niezwykła. No nic, przeanalizuję to sobie, sprawdzę. No a że otrzymaliśmy już, że mamy dzień drugi, nowa twarz w starym mieście. Nie, to jeszcze nie dostaliśmy notatki. Jeszcze tu sprawdźmy, co jest w środku właśnie. These gadgets are a mixed bag. Some seem new, others look retro at best. Nie, no sprawdziliśmy. Dobra. Tylko musieliśmy na to kliknąć. Nie no, ale to Palm Topów nie było w 78 roku. No nie? Ani takich urządzeń. Więc nie wiem. Ktoś mnie tu wpuszcza w baliny. Dzień drugi, sprzęcik dotarł. Haden musi strasznie mi ufać, skoro przysłał mi tę paczkę. Łowca duchów. Chyba zacznę poszukiwania od chaty portowej. Kryje się w niej coś dziwnego. Potem przydałaby się jakaś pomoc. Lucy, ta smarkula Rubens. Chyba nie jest taka zła, na jaką wygląda. Może spotkaliśmy się w złym momencie. Co ona może mieć wspólnego z chatą portową? I zadania. Spróbuj jakoś dostać się do miejscowych źródeł wiedzy. Biblioteka, muzeum, podania ludowe. Znajdź wskazówki odnośnie zaginionego skarbu. Czy korona naprawdę może istnieć? Kto przed manklami był właścicielem chaty portowej? Dlaczego duchy miałyby ją nawiedzać? Znajdź jakieś miejsca do wypróbowania sprzętu dla łowcy duchów. W mieście zaczynają gadać. Czas rozmówić się z miejscowymi. Muszę zdobyć ich zaufanie. Kto u licha miałby interes w przesyłaniu mi anonimowych paszkwili? No tak, nie, to nie są sprzęty z... To nie są sprzęty z 78 roku, to pewne. Obejrzymy sobie już w kolejnych odcinkach. No, a ponieważ ja odcinki tak dzielę na etapy, kiedy dostajemy nowy... kiedy Nigel sporządza nowy plan, notuje sobie nowe zadania, to kończę odcinek, więc do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!